Zakonnica leży na ziemi w Jerozolimie. Mężczyzna podbiega, popycha ją, a potem kopie, kiedy ona już leży. Powód? Habit, czyli to, że była rozpoznawalna jako katolicka siostra. I teraz proszę na chwilę zatrzymać ten obraz. Jerozolima, miasto, do którego chrześcijanie jadą z całego świata, a miejscowi duchowni mówią dzisiaj: lepiej nie pokazuj krzyża, lepiej nie idź sam. Dlaczego teraz? Bo w ostatnich tygodniach kilka spraw złożyło się w jeden obraz. W tym odcinku opowiem Ci, czy chrześcijanie w Jerozolimie mogą jeszcze publicznie być chrześcijanami na ulicy, w szkole, w habicie, z krzyżem na szyi. Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to posłuchaj. Rising Center, organizacja monitorująca relacje żydowsko-chrześcijańskie i wolność religijną, mówi o 155 udokumentowanych incydentach w 2025 roku. 61 to ataki fizyczne, 52 ataki na mienie kościelne, 28 nękanie, a 14 dewastacja publicznych znaków chrześcijańskich. Ale to nie jest pełny obraz, bo część ofiar nie zgłasza spraw, część nie wierzy, że sprawca zostanie znaleziony. Najczęściej opisywana forma wrogości to plucie. Brzmi mało poważnie? Tylko do momentu, kiedy wyobrazimy sobie księdza, zakonnicę albo palestyńskich, arabskich chrześcijan, którzy mają to przeżywać regularnie, w biały dzień, czasem przed kamerami i przed ludźmi. Dodajmy, radykalni sprawcy są najczęściej opisywani w źródłach jako część środowisk ultraortodoksyjnych albo skrajnie nacjonalistycznych. 28 kwietnia 2026 roku zaatakowano katolicką zakonnicę niedaleko Starego Miasta. Prokuratura postawiła podejrzanemu zarzut napaści motywowanej wrogością religijną. 29 marca, w Niedzielę Palmową, kardynał Pier Battista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej Francesco Jelpo zostali zatrzymani przez izraelską policję w drodze do grobu pańskiego. Kościół nazwał to środkiem rażąco nieproporcjonalnym. Izrael mówił o bezpieczeństwie i ograniczeniach zgromadzeń. Równolegle chrześcijańskie szkoły w Jerozolimie mówią, że 15 z nich może przestać istnieć. A w południowym Libanie w kwietniu izraelscy żołnierze zostali ukarani po profanacji chrześcijańskich figur w wiosce Debel. I to nie jest historia o jednym tylko sprawcy. To jest kilka historii, które dotykają jednego miejsca – widocznej obecności chrześcijan. Zacznijmy od Jerozolimy. Nie od całej wielkiej polityki Bliskiego Wschodu, tylko od ulicy. Stare Miasto i jego okolice to nie jest zwykła dzielnica. Tam kilka minut spaceru dzieli miejsca święte dla chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Dla pielgrzyma to brzmi pięknie, dla mieszkańca to bywa codzienną instrukcją ostrożności. Raport Rising Center mówi, że duchowni są szczególnie narażeni, bo są widoczni. Mnich, ksiądz, zakonnica, brat zakonny, oni nie muszą nic mówić. Strój mówi za nich. Krzyż na piersi, habit, sutanna, charakterystyczny ubiór. Dla wiernych to znak wiary, ale dla agresora to znak celu. I dlatego atak na zakonnicę odbił się szerokim echem na całym świecie, bo on nie wydarzył się gdzieś w anonimowym miejscu. Chodziło właśnie o to, że habit pokazywał, kim ona jest. I to jest pierwszy poziom tej historii – ulica. Plucie, zaczepki, wyzwiska, popychanie, czasem kopnięcie, czasem gaz pieprzowy, czasem uszkodzona brama, znak albo figura. Jeśli takie incydenty powtarzają się na trasach, którymi codziennie chodzą duchowni, to przestają być tylko incydentami, a stają się rutyną, a rutyna zmienia zachowanie. Chrześcijanie w Jerozolimie zaczynają wybierać inne ulice, nie chodzą już sami, chowają krzyż i przyspieszają kroku. I to oczywiście nie zaczęło się teraz. Już 3 lata temu opowiadałem Ci o zniszczeniu chrześcijańskiego cmentarza na Starym Mieście i o powtarzających się sytuacjach plucia na duchownych. Drugi poziom to miejsca święte. Niedziela Palmowa 2026. Dla chrześcijan początek Wielkiego Tygodnia. Kardynał Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej idą do Bazyliki Grobu Pańskiego, żeby odprawić tam mszę. I nie mówimy o wielkim marszu politycznym czy religijnym. Komunikat kościelny mówi, że szli prywatnie, bez procesyjnego charakteru. Izraelska policja ich zatrzymuje i zawraca. Kościół mówi, to środek rażąco nieproporcjonalny. Izrael mówi, trwa wojna z Iranem, chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o ograniczenie zgromadzeń i ryzyko dla ludzi, tak jak każdy innych. No ale tu zaczyna się spór, którego nie da się sprowadzić do jednego zdania, bo bezpieczeństwo w Jerozolimie jest realnym problemem.
No ale dla kościołów pytanie brzmi, jeśli nawet najwyżsi przedstawiciele kościoła nie mogą wejść na jedną z najważniejszych mszy w roku, to gdzie kończy się bezpieczeństwo, a zaczyna się ograniczanie życia religijnego? Trzeci poziom to szkoły. To może brzmieć mniej emocjonalnie niż atak na zakonnicę, ale w długoterminowej perspektywie to może być nawet ważniejsze. No bo chrześcijańskiej szkoły nie trzeba zamykać na kłódkę. Wystarczy zabrać jej nauczycieli. A chodzi o nauczycieli z zachodniego brzegu, którzy pracują w chrześcijańskich szkołach w Jerozolimie i którym w wyniku decyzji administracyjnych Izraela grozi wyrzucenie z pracy. To znaczy mieszkają na zachodnim brzegu, żeby dostać się do Jerozolimy muszą mieć pozwolenie, a Izrael chce im te pozwolenia cofnąć. I mowa tutaj o ponad 200 osobach i 15 szkołach. Dla rodzica to nie jest abstrakcja. Szkoły mogą bowiem przestać istnieć. Czwarty poziom to Liban. Miejscowość Debel na południu kraju, gdzie trwa wojna między Izraelem a Hezbollahem, stała się ostatnio sławna w mediach. Jeden izraelski żołnierz zniszczył tam figurę Chrystusa, a drugi włożył papierosa do ust figury Matki Bożej. Wojsko mówiło, że to zachowanie sprzeczne z rozkazami i wartościami i ukarało sprawców, ale dla chrześcijan obraz jest prosty i bardzo bolesny. To jest żołnierz, figura i profanacja. I tu mamy najważniejsze pytanie tego odcinka. Czy państwo Izrael oraz jego instytucje potrafią reagować dopiero wtedy, kiedy obraz robi się skandalem? Czy potrafią zapobiegać, zanim ktoś zacznie chować krzyż albo profanować miejsca święte? Dlaczego dochodzi do coraz większej liczby ataków na chrześcijan? Nie ma jednej przyczyny. Są 3 mechanizmy. Pierwszy to jest widoczność. Chrześcijanie w Jerozolimie są małą wspólnotą, ale bardzo widoczną w konkretnych miejscach. Duchowni są oczywiście widoczni przez strój. Szkoły są widoczne przez swoją nazwę i historię. Procesje są widoczne, bo idą przez miasto, które jest pełne napięć. Znaki chrześcijańskie są widoczne na ulicach, przy kościołach, na drogowskazach, na murach. A lokalni, arabscy chrześcijanie, bo tak naprawdę o nich tu przede wszystkim chodzi, wcale nie muszą nosić widocznego krzyża. W lokalnych społecznościach nikt nie ma problemu z odróżnieniem, czy to chrześcijanin, czy muzułmanin. I zobacz, jak to działa. Turysta może przejść ulicą i nikt nie wie, kim jest. Zakonnik w habicie nie ma tej anonimowości. Jeśli ktoś chce okazać wrogość wobec chrześcijaństwa, nie musi szukać debaty teologicznej, nie musi krzyczeć wielkich haseł. Wystarczy, że zobaczy osobę, którą da się rozpoznać w sekundę. Drugi mechanizm i druga przyczyna to radykalizacja i poczucie bezkarności. Źródła kościelne i organizacje monitorujące wskazują najczęściej na część radykalnych środowisk ultraortodoksyjnych albo skrajnie nacjonalistycznych. Nie na wszystkich Żydów i nie na całe społeczeństwo izraelskie, ale na konkretne środowiska i konkretnych sprawców. No ale jeśli duchowni mówią, że plucie stało się rutynowe, no to nie wystarczy powiedzieć, że to są pojedynczy wariaci. Wtedy pytanie brzmi, czy sprawcy boją się konsekwencji? Bo jeśli ktoś pluje w biały dzień przy kamerach, przed ludźmi, to znaczy, że nie czuje dużego ryzyka. A jeszcze prościej, izraelskie społeczeństwo się radykalizuje, więc sprawcy się nie boją. Do tego jeszcze za chwilę wrócę. I trzeci mechanizm, bezpieczeństwo jako język państwa. Izrael jest krajem w stanie wojny i ciągłego zagrożenia. To nie jest pretekst wymyślony do jakiegoś komunikatu prasowego. W Jerozolimie tłum, święta religijne, policja, ryzyko zamieszek i strach przed atakami to są realne problemy. Dlatego izraelska strona często wprowadza ograniczenia, dodatkowe procedury czy kontrolę zgromadzeń. Ale kościoły odpowiadają, bezpieczeństwo nie może oznaczać, że lokalni chrześcijanie za każdym razem muszą tracić dostęp do własnych miejsc. I w tym miejscu mamy najtrudniejszy konflikt, bo obie strony mówią o rzeczach realnych. Państwo musi kontrolować ryzyko, kościoły mówią, że w praktyce to one ponoszą koszt tej kontroli. I ten koszt nie zawsze wygląda jak wielka tragedia. Czasem wygląda jak zawrócony kardynał, czasem jak nauczyciel bez pozwolenia na pracę, czasem jak siostra zakonna, która od następnego dnia nie chce już chodzić sama. O co tu chodzi? O coś więcej niż lista incydentów. Chrześcijaństwo w Jerozolimie jest znane światu jako historia. To Bazylika Grobu Pańskiego, Droga Krzyżowa, Wieczernik, Góra Oliwna itd., itd. Ale lokalni chrześcijanie nie są zabytkiem. Oni żyją tam na co dzień. Mają szkoły, mają swoje prace, parafie, klasztory, dzieci, mają swoje trasy do domu. I jeśli miejscowy chrześcijanin czuje, że krzyż na szyi może sprowadzić problem, no to już nie mówimy o turystyce religijnej. Mówimy o tym, czy wspólnota może normalnie funkcjonować. I tu jest największy paradoks. Świat chce oglądać chrześcijańską Jerozolimę. Co więcej,
Ta Jerozolima przez wieki i przez ostatnie lata również była bardzo mocno chrześcijańska, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli. Chrześcijanie nie mieli żadnego problemu, co więcej, często byli traktowani lepiej niż muzułmanie. No ale teraz lokalni chrześcijanie coraz częściej mówią, że ich własna obecność staje się niewygodna. Ona jest piękna dla pielgrzymki, ale w życiu codziennym jest bardzo kłopotliwa. Cała ta historia jest o przesuwaniu granicy normalności. Wczoraj normalnie było iść w habicie, dzisiaj lepiej uważać. Wczoraj normalnie było przejść z krzyżem, dziś lepiej go nie eksponować. Duchowni mówią to zresztą wprost. Na przykład w niedawnym głośnym artykule we francuskim La Croix mówią, że się boją. Zwiększająca się liczba ataków jest ściśle związana z izraelską polityką. Od prawie 5 lat w rządzie mamy 2 skrajnych polityków, Itamara Ben-Gwira i Becalela Smotricza oraz ich sojuszników. Oni wszyscy nie gryzą się w język. Mówią, że Arabów trzeba wysiedlić, że cała Ziemia Święta jest dla Izraelczyków. I właśnie odkąd takie rzeczy słychać w izraelskiej polityce, ataki się nasilają, a społeczeństwo się radykalizuje. I tu jest najważniejsze chyba zdanie tego odcinka. Nieważne, czy chodzi o chrześcijan, czy muzułmanów. Na celowniku są wszyscy, którzy nie są Żydami. To wszystko, co się dzieje, zmienia zachowania ludzi. Izrael publicznie mówi, że szanuje wolność religijną i że jest oazą dla chrześcijan na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Ale prawda jest zupełnie inna niż wielkie słowa polityków, bo obok tych słów coraz częściej jest agresja wobec chrześcijan. Sam zresztą pamiętam, jak jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy spędzałem w Jerozolimie długie tygodnie, mocno się dziwiłem, słysząc różnych publicystów, którzy w Polsce mówili o prześladowaniu chrześcijan w Jerozolimie. No to wydawało się zupełnie od czapy. Dzisiaj to już nie są wcale publicystyczne chwyty. Dzisiaj to jest codzienność chrześcijan. Tyle, że mało widoczna w mediach, bo mówimy w końcu o przesuwaniu granic. Powolnym, acz systematycznym. No bo w końcu popchnięcie zakonnicy, zniszczenie figury czy oplucie księdza to nie jest jakiś wielki news w mediach. Więcej, kiedy informowaliśmy o tym w podcaście Świat, na naszych rolkach i stories, no to mówiliście czy pisaliście, że przecież to tylko figura, a przecież chrześcijanie w Nigerii i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co się dzieje, zmienia zachowanie ludzi na Bliskim Wschodzie i dlatego jest tak ważne, bo nie chodzi tutaj o jedną figurę. Arabscy chrześcijanie zaczynają sami siebie ograniczać. Jedni nie noszą już krzyży, inni zmieniają drogę do kościoła albo do pracy. A w Jerozolimie pojawili się już nawet wolontariusze, którzy przeprowadzają zakonnice przez Stare Miasto. Czujesz? Zakonnice eskortowane na Starym Mieście w Jerozolimie. Tego na pierwszy rzut oka nie widać. My, którzy Jerozolimę dobrze znamy, przycieramy oczy ze zdumienia. A kościoły w Ziemi Świętej to nie są tylko budynki. To są szkoły, szpitale, domy pielgrzyma, klasztory, parafie, opieka społeczna, także sklepy. Jeśli coś uderza w instytucje, to wspólnota słabnie nawet wtedy, gdy nikt formalnie nie zamyka kościoła. Chrześcijanie pytają, czy moje dziecko będzie miało nauczyciela, czy moja siostra może przejść ulicą, czy mój ksiądz może dojść do mszy. Trzecia konsekwencja jest międzynarodowa. Izrael bardzo mocno dba o relacje z częścią świata chrześcijańskiego, zwłaszcza z chrześcijanami wspierającymi Izrael politycznie. Chodzi głównie o tak zwanych chrześcijańskich syjonistów, czyli przede wszystkim amerykańskich protestantów. Nawiasem mówiąc, dlaczego tak zwanych? No bo wielu teologów mówi, że nie można być równocześnie chrześcijaninem i syjonistą, że to jest taki trochę oksymoron. Ale Izrael dba o relacje z amerykańskimi chrześcijanami. No ale obraz zakonnicy zaatakowanej na Starym Mieście koło Wieczernika, obraz kardynała zatrzymanego przed bazyliką Grobu Pańskiego, obraz żołnierza przy figurze Maryi, to są obrazy, których nie da się łatwo przykryć komunikatem. I dlatego izraelskie instytucje reagują. Prokuratura stawia zarzuty, policja mówi o zerowej tolerancji, a rząd próbuje naprawić relacje, powołując specjalistę do spraw chrześcijan. Ale ludzie widzą, że to tylko reakcja i wiedzą, że wkrótce może dojść do kolejnych incydentów. Zatrzymajmy się na chwilę. Napisz w komentarzu, czy widziałeś, że takie incydenty zdarzają się coraz częściej? Tak lub nie. A na górze ekranu znajdziesz teraz link do odcinka sprzed 4 lat. To właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Ale opowiadam tam nie tylko o plucie na księży, o czymś znacznie bardziej wysublimowanym. Słuchasz podcastu Świat. I teraz jedno z kluczowych pytań. Co będzie dalej? Ano dużo zależy od izraelskiej polityki, bo w Izraelu w ostatnich latach bardzo wzmocniła się skrajna prawica.
Przypomnijmy, dwa nazwiska: Bezalel Smotrich i Itamar Ben-Gvir. To są politycy, którzy nie muszą osobiście wzywać do ataków na chrześcijan, żeby wpływać na sytuację. Wystarczy, że przesuwają język państwa w stronę religijnego nacjonalizmu. W ich świecie Izrael ma być przede wszystkim państwem żydowskim, twardym, nieustępującym i kontrolującym coraz więcej ziemi. A każdy, kto nie pasuje do tej wizji, Palestyńczyk, muzułmanin, chrześcijanin, duchowny, szkoła kościelna, wszystko jedno, łatwo staje się problemem. Punkt zwrotny: wybory. Jesienią Izrael czeka głosowanie, które zdecyduje, kto będzie rządził. Premier Benjamin Netanyahu walczy w nich o przetrwanie. W poprzednich wyborach wrócił do władzy dzięki sojuszowi właśnie ze skrajnymi partiami. Bez nich nie miałby większości. No i jeśli po kolejnych wyborach znowu będzie chciał rządzić, bardzo możliwe, że znów będzie potrzebował Smotricha i Ben-Gvira. A wtedy cena będzie bardzo konkretna. Więcej wpływu na policję, więcej wpływu na osiedla żydowskie i na decyzje administracyjne. No i więcej języka o tym, że to jest nasze i że reszta ma się dostosować. Dla chrześcijan to może oznaczać jeszcze więcej problemów. O muzułmanach nie wspomnę. Na razie Netanyahu nie jest pewny zwycięstwa. Może się okazać, że władze przejmą ugrupowania mniej skrajne. To mogłoby trochę obniżyć temperaturę. Ale to też nie rozwiązuje wszystkiego. 7 października 2023 roku, czyli atak Hamasu na Izrael, który dał początek nowej wojnie w Gazie. To jest punkt zwrotny, bo izraelskie społeczeństwo wpadło w traumę. Hamas zamordował cywilów, porywał ludzi i atakował rodziny. I to zostawiło w Izraelczykach ogromny strach i gniew. A kiedy społeczeństwo jest w takim stanie, partie skrajne mają łatwiejsze zadanie. I nawet jeśli przyjdzie bardziej umiarkowany rząd, pytanie brzmi, czy zdoła zatrzymać tę rozpędzoną maszynę. Jest jeszcze jeden element. Idea tak zwanego Wielkiego Izraela. Dla większości ludzi brzmi to jak radykalne hasło, jak coś dosyć dziwnego. Ale w części izraelskiej skrajnej prawicy takie myślenie istnieje naprawdę. W wersji praktycznej chodzi przede wszystkim o stałą kontrolę nad zachodnim brzegiem. W wersjach najbardziej radykalnych pojawiają się też odwołanie do biblijnych granic, czasem opisywanych hasłowo jako ziemia od Nilu po Eufrat, czyli Egipt, Syria, Irak. To nie jest oczywiście dzisiaj oficjalny plan państwa Izrael, ale takie idee nie muszą od razu wejść do dokumentów rządowych, żeby szkodzić. Najpierw zmieniają język, potem zmieniają program partii, a potem decyzje o osiedlach żydowskich, drogach, pozwoleniach, kontroli terenu. I wtedy to, co kiedyś wydawało się skrajnym hasłem, marginalnym, zaczyna wpływać na codzienne życie ludzi, także chrześcijan. Pytanie brzmi, czy świat na to zareaguje. Europa dosyć często potępia ataki na chrześcijan na miejsca święte, żeby wspomnieć Polskę, Włochy czy Francję. No ale wpływ Europy na Izrael jest, mówiąc językiem dyplomatycznym, bardzo ograniczony. Najważniejsze w tym wszystkim są oczywiście Stany Zjednoczone, bo jeśli ktokolwiek ma wpływ na Benjamina Netanyahu i na izraelskich polityków, to są to wyłącznie Amerykanie. Jeśli zatem amerykańska prawica i część amerykańskich chrześcijan dalej będą bezwarunkowo wspierać Netanyahu, nawet wtedy, gdy jego rząd opiera się na skrajnych politykach, presja na zmianę będzie mała. Ale jest też drugie ryzyko. Na Zachodzie, jak wiemy, rośnie reakcja w drugą stronę. Część środowisk, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, słusznie broni palestyńskich cywilów i protestuje przeciwko wojnie w Gazie. To też widzimy na przykład w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. Ale część idzie jeszcze dalej i zaczyna przedstawiać Hamas nie jako organizację terrorystyczną, tylko jako ruch oporu. I to już jest niebezpieczne, no bo wtedy zamiast realnej obrony ludzi dostajemy kolejną ideologiczną wojnę. Tylko w drugą stronę. Jedni usprawiedliwiają wszystko, co robi Izrael, drudzy usprawiedliwiają wszystko, co robią jego wrogowie, a lokalni chrześcijanie w Jerozolimie zostają sami ze swoimi problemami. Więc jeśli skrajna prawica w Izraelu osłabnie, może być mniej politycznego przyzwolenia na agresywny język i więcej presji na policję, żeby realnie reagowała. Jeśli Netanyahu utrzyma władzę, napięcie prawdopodobnie wzrośnie, a wtedy chrześcijanie w Jerozolimie mogą jeszcze częściej słyszeć to samo zdanie. Lepiej uważaj, lepiej nie idź sam, lepiej nie pokazuj krzyża. Największy problem nie polega na tym, że w Jerozolimie zdarzył się jeden atak. Problem polega na tym, że coraz więcej chrześcijan uczy się, że lepiej nie być widocznym. Tak wygląda wspólnota, która zaczyna żyć defensywnie. Dlatego pytanie o chrześcijan w Jerozolimie nie brzmi dziś tylko, ile było incydentów. Brzmi zupełnie inaczej. Czy w mieście świętym dla chrześcijan ci właśnie chrześcijanie nadal mogą być widoczni bez kalkulowania ryzyka? Ciekaw jestem, co ty myślisz na ten temat.
Czy gdybyś mieszkała w mieście świętym na swojej wiary, a ktoś powiedziałby ci, schowaj ten znak wiary, bo tak będzie bezpieczniej, to uznajesz to za normę, czy już za problem? Napisz w komentarzu norma czy problem. A jeśli chcesz lepiej zrozumieć, dlaczego Jerozolima jest tak delikatnym miejscem, wróć też do naszego materiału o chrześcijanach znikających z tego właśnie miasta. Tam opowiadaliśmy o nieruchomościach, osadnikach i o tym, jak wspólnota może tracić miejsce w mieście nie przez jedną decyzję, tylko krok po kroku. To był podcast Świat, najlepsze miejsce w polskim internecie, gdzie pokazujemy świat, geopolitykę i to, czego nie zobaczysz w mediach. Jeśli takie odcinki pomagają ci zrozumieć świat, subskrybuj nas i powiedz o nas swoim znajomym. Jesteśmy też na Instagramie, TikToku i Facebooku. Tam wrzucamy szybkie newsy i aktualizacje. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.